Siemka, dziś sobie omówimy Nokia 230 Dual SIM z 2024 roku. No i widzimy podstawowe informacje odnośnie tego telefonu. Posiada 1450 mAh, aparat fotograficzny to 2-megapikselowy z tyłu, 2-megapikselowy frontowy z przodu, poświetlony latarką przód i tył. Telefon, jak widzieliśmy, obsługuje kartę pamięci z maksymalną pojemnością 16 GB. Co ciekawe, na końcu filmu sprawdzę, czy w ogóle ten telefon obsłuży 128 GB. Dobrze pamiętamy, jak Nokie starszego typu obsługiwały gigantyczną ilość pamięci. Nie wiem, z czego to wynikało w ogóle. Przeważnie było tak, że był jakiś limit, na przykład 16, 32 GB, 64 GB, ale mogliśmy włożyć znacznie większą pamięć, karty pamięci właśnie, i zdecydowanie mogliśmy rozszerzyć pamięć w telefonie. No i spójrzcie, tak wygląda Nokia. Tak naprawdę minimalistycznie różni się od Nokii 230 Dual SIM z 2015 roku. Chromowana metalowa klapka, tutaj dość oporowo się ją ściąga. Trzeba tutaj mieć paznokcie, żeby ją ściągnąć. Naprawdę lipnie to jest wykonane. Jeśli chodzi o front i tył tego telefonu, spójrzcie, że ten plastik jest naprawdę bardzo słabej jakości. Jeśli chodzi o górną obudowę i dolną, frontową i tylną. Teraz włożymy sobie kartę SIM. W tym przypadku akurat użyję T-Mobile'a, bo akurat w moim przypadku, w mojej miejscowości tylko T-Mobile tutaj funkcjonuje. I co ciekawe, zobaczmy, że Nokia już zmienia markę na HMD, wyprodukowane w Chinach. No tu widzimy dokładny model TA1609 i wszystkie podstawowe informacje. I włożymy sobie kartę 16 GB, jaką tutaj poleca, preferuje maksymalną producent. W zestawie widzimy bateria oczywiście wymienna, jest to BLL5N. Ładowarka, co ciekawe, w tym telefonie ładowarka jest obsługiwana już typu C. To bardzo praktyczne, bo można już użyć standardowej ładowarki z innych telefonów komórkowych dotykowych. I nazywa tutaj się AC18E. Uruchamiamy sobie telefonik. Jeśli chodzi o samo użytkowanie tego telefoniku, no to pewnie wielu z Was kojarzy ten model. Pewnie rodzice go użytkowali, bądź Wy ewentualnie do pracy jako awaryjny telefonik. Tutaj bardzo duża klawiatura, bardzo funkcjonalna, praktyczna. Ale mam takie wrażenie, że nie wiem, czy dlatego, że mam większe paluszki, że po prostu jakoś łączy mi się z innymi klawiszami, jeśli jednorazowo nacisnę jakiś klawisz. Możemy sobie nagrywać filmy, wideo rozmowy, możemy nagrać filmy ze standardowej dużej kamery. Takie podstawowe funkcje tego telefoniku, ale tutaj akurat nie dodali dodatku w formie autofokusa. Nie wiem dlaczego. Takie podstawowe funkcje powinny jednak się znaleźć w tego typu Nokii, tym bardziej, że jest to już era dość wypasionych smartfonów. To takie podstawowe funkcje jednak myślę, że powinny być w takich telefonach. No i jeśli chcemy usunąć tutaj wszystkie ustawienia fabryczne, wpisujemy kod standardowy 12345. I szukamy innych informacji, które są dosyć istotne i ważne dla seniorów. Jest oczywiście funkcja, którą możemy wykorzystać do szybkiego wybierania odpowiedniego numeru. Tak więc wybieramy odpowiednią cyfrę, wpisujemy numer i kontakt, który powinien ukrywać się pod tą cyfrą. No i teraz możemy w szybki, prosty sposób zadzwonić do osoby bliskiej czy ważnej, która pomoże na przykład seniorowi w danym momencie.
Ogólnie jeśli chodzi o Nokię 230, to jest tutaj wykonana, że ze słabej jakości materiałów. To widać po prostu i czuć, jeśli się użytkuje. Ale no, jest to naprawdę klasyczna Nokia, która no, po dziś dzień oferuje te podstawowe funkcje i myślę, że 200-250 zł myślę, że jest opłacalna przy zakupie. Widzicie, T9 nasz całe szczęście ten telefonik obsługuje. Jest tu bardzo ciekawa funkcja, jeśli chodzi o radio. Możemy słuchać radia bez słuchawek. Tylko wiadomo, że jeśli chodzi o słuchanie radia bez słuchawek, musimy być bardzo blisko anteny pod odpowiednią stację radiową. Jeśli tego nie ma, jeśli nie jesteśmy blisko bądź na jakiejś bardzo wysokiej górce, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy odsłuchali swojej stacji ulubionej. No i zobaczcie, jak to naprawdę bardzo fajnie działa w moim przypadku. Nie wiem, czy nie pamiętacie patche, które się instalowało w Sony Ericssonach. Dzięki temu mogliśmy słuchać radia właśnie bez słuchawek, tylko w tamtym przypadku to nie zagrało za bardzo, a w tym przypadku naprawdę porównałem sobie Sony Ericssona z patchem do właśnie tej Nokii i akurat to idealnie, no zdecydowanie wygrywa Nokia niż Sony Ericsson z patchem zmodyfikowanym. No i tutaj kalendarz bardzo wszystko przejrzyście, ładnie, fajnie wygląda. Możemy sobie uruchomić tryb samolotowy. Telefon obsługuje Bluetooth. No niestety Wi-Fi tutaj sieci LAN nie obsługuje. Jak widzieliście wcześniej, możemy skorzystać z Google'a. Jest to identyczne jak w tych starych Sonach, starych Nokiach. Identycznie to obsługiwane jest. Opera bodajże chyba, nie wiem, 8 z tego co pamiętam. Niestety nie ma jakiegoś ulepszenia w tym zakresie, że na przykład możemy sobie wejść w YouTube'a, możemy sobie wejść w bardzo szybki, praktyczny sposób na Facebooka. Oczywiście możemy to zrobić za pomocą aplikacji, ale nie jest to już takie bardzo przejrzyste i komfortowe użytkowanie. I przechodzimy sobie do innych ustawień, innych informacji odnośnie tego telefoniku. Bardzo ważna informacja, aktualizacja godziny i daty w naszym urządzeniu po wyłączeniu, po wciągnięciu baterii. Jest to bardzo praktyczna i dobra funkcja w starych, klasycznych telefonach. Możemy nagrywać rozmowy podczas rozmawiania przez telefon, też bardzo fajna opcja w tym telefonie. I przewróć ustawienia. O, bardzo ciekawa opcja dodatkowa, optymalizacja baterii. Jeśli chodzi o tą informację, o tą opcję, to ustawiamy sobie tą
opcje i maksymalnie telefon nam tutaj się naduje do 80%. Jest to no, identyczna opcja jak w telefonach smartfonowych, telefonach dotykowych. Dzięki temu, no, jak widzieliście, czytaliście informacje, że wodań baterii jest no, zdecydowanie dłuższa dzięki takiemu zabiegowi. I te kolejne widzimy dodatkowe funkcje tego telefonu. No, w większości przypadków są podobne jak w telefonie 2015 roku. Bardzo mnie rozbraja fakt, jeśli chodzi o gry w tym telefonie, są bardzo proste, powinny być troszkę ulepszone, jak pamiętacie w tamtych czasach, w tych gazetach, co były zdecydowanie bardzo ciekawe już gry, bardzo rozwinięte, a to było naprawdę 10-15 lat temu. Najbardziej rozbrajia mnie to, że jest wersja demo i później trzeba zapłacić 11 zł. To jest najlepsze. Ciekawe w ogóle, czy jest duża ilość osób, które kupują te gry w tym urządzeniu. I sobie wejdziemy jeszcze kodem gwiazdka kratka 40 kratka i widzimy dokładne informacje. Tutaj telefon wyszedł w marcu 2024 roku. Przekładamy sobie kartę na SIM 2. Zobaczymy, jak to będzie się zmieniać. Tak jak myślałem, telefon będzie ponownie uruchomiony. No i z automatu widzimy, karta numer 2 jest uruchomiona. Teraz sobie, tak wspomniałem wcześniej, włożymy sobie 128 GB i zobaczymy, czy ten telefon ogarnie taką wielką pamięć. No jak wspominałem wcześniej, na przykład w Nokii N8, nie wiem, Nokia E72 wkładałem karty 2 razy większe niż tutaj preferował producent i te Nokie bez problemu te karty widziały i dało się z nich korzystać po prostu. A w tym przypadku za chwilę zobaczymy, czy taka karta zostanie obsłużona. Niestety, jak widzimy, nie.